Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o... Kurwa, znowu w kamerę nie patrzę. Siemanko. Siemaneczko, tutaj Adi, podkaścik gadany. Dzień dobry. Siemaneczko, tutaj Adi i pogadamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego po prostu trzeba robić swoje i nie patrzeć się na okoliczności ani zdanie innych. Posłuchajcie mnie, ja powiem wam całą prawdę, zważywszy na moje doświadczenie i to, co odkrywam w świecie, egzystując w nim i poznając najskrytsze zakamarki mojej psychiki. A teraz tak poważnie, ja nie chcę wam narzucać jakiegoś toku myślenia, podam po prostu parę przykładów i sami może dojdziecie do jakichś wniosków. Dlaczego nie warto zwracać uwagi na okoliczności, ani na to, jaki szum się pojawia, czyli zdanie innych, jakaś krytyka, lub nawet dowody na to, że ci nie wychodzi, tak? Próbujesz coś rozwinąć, próbujesz zacząć jakiś biznes, albo próbujesz jakichś sukcesów w sporcie, tak? W każdym razie podejmujesz działania, które wymagają pewnego czasu, aby je osiągnąć. I wiecie, nie ma innej możliwości, żeby rozwinąć daną dziedzinę, tak? Takim czymś właśnie może być sport, umiejętności w sporcie, takim czymś może być na przykład edukacja, czy właśnie rozwój biznesu. Są to aspekty, które aby osiągnąć, musisz przygotować się, aby spędzić pewien czas. Dłuższy, krótszy, na pewno dosyć wymagający czas. Jak wygląda linia wzrostowa? Wiecie, można przypuszczać, że wzrost umiejętności na przykład manualnych, na przykład przy graniu w tenisa, czy przychodów z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok twojej firmy, można by sobie to zwizualizować, że to rośnie w ten sposób, nie? No, co trening jestem troszkę lepszy, tak? Chodzę na siłkę, no to wiadomo. Co trening, może co drugi trening, tak pół kilo więcej na biceps, tak? Czy tam na barki, może kilo więcej, 2 kilo więcej, wiecie. Tak generalnie myślę, że większość z nas postrzega wzrost i podczas właśnie treningów i naprawdę no każdego rodzaju rozwój, jaki sobie wyobrazisz, nie? Tylko że prawda jest inna i właśnie dlatego wiele osób rezygnuje z drogi, którą jest rozwój, ponieważ rozwój wygląda nie tak, a wygląda jak schody. Masz pewien mały wzrost umiejętności, po czym długo jest płasko i idziesz po płaskim. I dopiero po jakimś czasie znów masz delikatny schodek do góry. Pewnego dnia po prostu ci to przychodzi, tak? Pewnego dnia przychodzi większa umiejętność, większa wiedza, większa pewność siebie, lepszy skill manualny w czymś. Pewnego dnia pojawia się taki mały piczek i znowu jest płasko, nie? I dlatego większość osób, jeżeli coś wymaga czasu, no to po prostu rezygnuje z tego. Rezygnują z tego, bo myślą, że to im nic nie daje. No, że nie ma wzrostu, tak? Albo nawet jest spadek czasami może delikatny i wiecie. I to po prostu potrafi demotywować, nie? Mało tego, że idziecie po płaskim, to nawet możecie doświadczać dowodów tego, że to wam nie wychodzi i że nie powinniście tego robić. Na przykład zakładacie jeden biznes, upadł. Zakładacie drugi, trzeci biznes i on też upadł. Znajomi czy nawet rodzina powie wam: zobacz, nie wychodzi ci, zajmij się czymś innym, to nie jest dla ciebie. No to teraz podam wam kilka przykładów, dlaczego takie postrzeganie rzeczywistości i rozwoju jest błędne i dlaczego powinieneś robić tak czy siak to, co robisz, nie patrząc na wyniki. I on też wam tutaj może coś powie. Mniszek. Tylko też nie zrozumcie mnie źle, nie patrząc na wyniki. Oczywiście, można sobie zerknąć, jak idzie. Ja też sobie patrzę, czy mam wyświetlenia. Założyciele biznesów patrzą, czy mają jakieś większe przychody. Oczywiście, trzeba to analizować, ale to nie może być główne centrum twojej uwagi, że ty od tego uzależniasz to, czy następnego dnia znowu podejmiesz trud i działania, nie? Więc wiecie, nie patrzeć na szum tego, co mówią inni.
Muszę go wynieść jednak. I nie przywiązywać wagi do rezultatów, nie? Trzeba zakochać się w procesie, ale zakochiwanie się w procesie to już tak naprawdę byłby całkowicie inny filmik, także do rzeczy. Słuchajcie, byłem świadkiem rozwoju pewnej firmy, w której przyszło mi pracować. Ogólnie my jako ludzie często postrzegamy tylko ten wierzchołek góry lodowej, czyli kogoś sukces, nie? I bardzo szybko idziemy w kierunku oceniania, nie? Ja też mam takie mechanizmy czasami, wiecie. Jestem tylko człowiekiem, ale jednak na mojej ścieżce tutaj samorozwoju, obserwacji siebie naprawdę idzie mi coraz lepiej, coraz świetniej. Zacząłem tam pracować jak byłem 20 któryś. W swoim szczycie ta firma miała już ponad 200 osób. Naprawdę różne komentarze słyszałem, nie? No, trafił w dobry czas. No, miał szczęście. No, udało mu się. Nie? Założyć dobrą firmę w dobrej branży w odpowiednim czasie. Miał fuksa. Trzeba mieć fuksa i pomysł. No widzicie, i to pierwszy przykład zakładania właśnie biznesów to jest gówno prawda, bo tak naprawdę wiecie, jak poczytacie sobie o firmach, wiele z nich wygląda tak, że ci założyciele to nie jest ich pierwszy pomysł i to nie jest ich pierwsza firma, tylko ci ludzie latami nieśli na swoich barkach porażkę. Tak? Na przykład mój prezes z poprzedniej firmy finalnie założył firmę digitalową, tak? Serwis internetowy, ale wcześniej zajmował się meblarstwem, zajmował się taksówkarstwem, nawet drzewa chciał przesadzać, słuchajcie. I to trwało latami, nie? I był czas, że nie miał kasy na wynajem chaty. I jadł najtańsze jedzenie, nie? Ale w końcu za X razem założył taką firmę. Oczywiście włożył też mnóstwo trudu, żeby to rozpromować, naprawdę. W końcu to rozwinął do skali ogólnopolskiej. Raczej większość ludzi z branży zna tę firmę. No i wiecie, komentarze, jakie ja od zawsze słyszałem. No fuks, udało mu się, to akurat trafił, nie? No właśnie nie. No właśnie nie. Brnął do przodu pomimo tego, że cały czas wpadał w dołki. Ktoś chciał go oszukać, nie miał kasy. Własna matka mówiła mu, łapała się za głowę. Co ty robisz? Zobacz, ty nie masz kasy na wynajem. Zapisałeś się do urzędu jako bezrobotny, bo też miał taką sytuację, nie? Więc zobaczcie, w jakim stopniu nasze otoczenie, najbliższe, rodzina, przyjaciele, rezultaty, dowody w rzeczywistym świecie. No miał dowody przed oczami. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta firma. Nie miał kasy, nie? Ale mimo tego brnął do przodu. I jest taka złota zasada, którą ja wyznaję i w którą głęboko wierzę, że jak brniesz do przodu, nie zważając na te wszystkie aspekty, które cię dotykają, masz jakąś wizję w głowie, brniesz do tego, czy masz dobry humor, czy masz zły humor, robisz to mimo wszystko, no to nie ma najmniejszego powodu, dla którego miałoby ci się nie powieść w jakiejś tam dalszej lub bliższej perspektywie, nie? Czasowej. Tak po prostu działa świat, słuchajcie. Tam, gdzie ty skupiasz swoją uwagę, to jest jedna z niewielu rzeczy, na którą masz wpływ jako człowiek. Tam, gdzie ty dajesz swoją uwagę, swoją świadomą uwagę, to będzie to rosło. Jeżeli ty codziennie czytasz sobie o algach morskich, no to twoja wiedza o algach morskich urośnie. Jeżeli ty chodzisz 3 razy w tygodniu na siłownię, dajesz tam swoją uwagę świadomą, będzie to rosło. Jeżeli ty od 10 lat czytasz o biznesach, jak je rozwinąć, okej, przez te 10 lat 3 firmy założyłeś i ci padły, nie? Może nawet jakieś lekkie długi masz. Ale tylko tam dajesz swoją uwagę. Jak to zrobić? To w końcu to urośnie. Taka jest zasada po prostu rzeczywistości, czy tego chcesz, czy nie. Tam, gdzie kierujesz swoją atencję, po prostu to będzie rosło i będzie albo rozwijało, albo zniekształcało twój umysł. No bo wiesz, na przykład jak dajesz uwagę tam, gdzie mózg może być zniekształcony, czyli na przykład w produkt, jakim jest film pornograficzny, bo film pornograficzny jest produktem, tak jak Coca-Cola, to nie jest, no raczej niewiele ma wspólnego z naturalnym, z rzeczywistym odzwierciedleniem, chyba że tam jakieś oglądasz szczegółowy, powiedzmy, rodzaj, jakieś tam amatorskie porno, ale też zazwyczaj pewnie jest to kręcone w taki sposób, żeby jak najwięcej było widać, żeby po prostu to było wyeksponowane, to co ma być wyeksponowane, więc to jest produkt, więc na przykład dawanie uwagi w takim punkcie zniekształca twój umysł, zmienia twoje postrzeganie, wtedy ty będziesz wyłapywał w otoczeniu rzeczy z tym związane, zaczniesz traktować na przykład przedmiotowo kobiety i tak dalej. Tam, gdzie dajesz uwagę, po prostu to będzie w tobie rosło. Więc musisz brnąć i nie przejmować się w miarę możliwości tym, co cię spotyka. Przykład drugi. Właśnie, a propos tańca, słuchajcie.
W lato był taki dosyć znany kawałek. Piękni i młodzi oraz Agbe. Ona działa na mnie jak wódka i bledki. 50 milionów wyświetleń albo więcej na YouTubie. Myślę, że w większości z was obiło się o uszy. Obił się wam o uszy ten kawałek. Słuchajcie, tak się składa, że Agbe to moja znajoma. To jest moja znajoma i nawet mam z nią jeden teledysk nagrany. Gdzieś tutaj podlinkuję wam na moim drugim kanale. Nie, przepraszam, na jej kanale podlinkuję. A ja mam też jakiś tam making of, jak wysyłałem jej materiały. Ona działa na mnie jak? 50 milionów wyświetleń, można by powiedzieć, wow, nie? Ale im się udało. Ale trafili z kawałkiem, co? No, było lato, akurat może dobry beat, jakiś dobry rym, no trafiło im się, słuchaj. Akurat może w dobrym czasie wrzucili, trafiło w kartę na czasie na YouTubie, no i co? No wyszło im, no fuks, no. Dobre słowa dobrali, dobrą muzykę. No i jest, nie? No właśnie nie, bo tak się składa, że znam Agnieszkę od przynajmniej 3 lat. I słuchajcie, to nie jest tak, że ona miała wyświetlenia, nie? Od zawsze. Nie wie, ja śledziłem jej social media, gdzieś tam wystąpiłem w tym jednym właśnie teledysku. To była walka z jej strony, to była walka. Naprawdę, wystarczyło wejść w komentarze pod jakimiś jej utworami i tam było mnóstwo hejtu, nie? Pisali jej, że to jest cringe, co ty robisz, po co ty to robisz, jak ty wyglądasz, wiecie, odnośnie wyglądu, odnośnie twórczości. I faktycznie nie było to jakoś super oglądane. Miała jakieś tam wyświetlenia, nie? Od kilku do kilkunastu tysięcy, czasami 20, może 30 tysięcy na jakimś numerze na YouTubie. Ale wiecie, wciąż była niszową jakąś tam artystką i tak dalej. I naprawdę przez lata ją ludzie cisnęli, nie? Natomiast kiedy bym się do niej gdzieś tam nie odezwał, to po prostu tryskała energią, jak mała dziewczynka, nie? Wiecie, dzieci zazwyczaj robią rzeczy z dużym zapałem, takim emocjonalnym, takim pozytywnym, energetycznym. I chyba też tak dodam, że chyba o to właśnie chodzi w życiu. O odzyskanie tej dziecięcej radości. Jak dorastamy, to gdzieś tam w ferworze życia, walki, napięć, zobowiązań finansowych, obowiązków, tracimy trochę tę dziecięcą radość z życia, nie? Nie jesteśmy w tu i teraz, jesteśmy albo w przyszłości, martwiąc się o nią, albo jesteśmy w przeszłości, porównując coś lub przeżywając ponowne traumy gdzieś tam w podświadomym mechanizmie. Więc ta dziecięca radość jest czymś, myślę, w co każdy powinien celować w swoim życiu. No i właśnie Agnieszka taka była od lat i naprawdę ja byłem sam zdziwiony, że faktycznie, że pomimo tego, że ona tyle lat gdzieś tam pracowała nad tym i to nie rosło jakoś za super, a wręcz ją cisnęli naprawdę, nawet zrobiła kawałek o tytule Cringe, żeby podsumować to i śpiewała, że woli być cringe'em niż nie robić nic, więc zobaczcie, nie? Nawet z czegoś takiego potrafiła coś stworzyć i co? W końcu przyszło, nie? W końcu przyszły te miliony. Po tym kawałku z Piękni i Młodzi wypuściła kolejny kawałek, też w wakacje dostała ileś tam milionów wyświetleń, teraz robi cały czas nowe kawałki, które mają minimum 1,5 miliona wyświetleń, więc czego to dowodzi? To jest identyczny przykład jak z tym moim prezesem z poprzedniej firmy, nie? Po prostu ciśniesz, no. Nie ma tutaj filozofii, naprawdę, nie. Wiecie, ogólnie tak często będzie, że jeżeli znajomi twoi, którzy stoją w miejscu, trwają w strefie komfortu, są pogrążeni w nałogach, uciekają od świata, czekają tylko na zakończenie dnia, żeby wypić piwo, zapalić blanta, czekają na weekend, żeby się zamknąć w domu albo gdzieś pójść i się nawalić, uciekać od świata, uciekać od rzeczywistości. I tak polega ich życie. To wiecie, tacy znajomi zazwyczaj, jeżeli będą widzieć, że ty coś robisz, że wychodzisz przed szereg do przodu, im się to nie będzie podobało, ponieważ to będzie sprawiało, że oni czują się wtedy źle. Powtórzę to. Jeżeli wychodzisz przed szereg, nawet jak ci nie wychodzi, ale próbujesz coś ze sobą zrobić, coś bardziej wartościowego, może realizować swoje pasje, to ci znajomi, którzy tego nie robią, widząc to, będą czuli się źle i będą chcieli sprowadzić cię na dół, albo po prostu nie będą dawali ci aprobaty w tych działaniach, nie? Najbliżsi, nawet rodzina, wiecie. Tak to działa po prostu. Jesteśmy, wiecie, jako gatunek jesteśmy raczej... No jesteśmy jeszcze bliżej po prostu zwierząt, nie? Pod kątem emocjonalnym, pod kątem braku świadomości takiej globalnej, planetarnej, że jesteśmy, wiecie, jesteśmy czymś naprawdę wyjątkowym, nie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę
całą rzeczywistość, jak ona jest zawiła, skomplikowana, byśmy się tak naprawdę nad tym zastanowili i pomyśleli chwilę o kosmosie, pomyśleli o śmierci, jakie to wszystko jest ze sobą połączone, jaki to jest cud, jakie to jest niemożliwe wszystko. To wtedy może ta świadomość troszkę by się podniosła, ale na ten moment jesteśmy agresywni, jesteśmy zlęknieni, mamy w sobie dużo gniewu, zazdrościmy, prowadzimy wojny, nienawidzimy, jesteśmy zawistni, jesteśmy egoistyczni. Nie lubimy widzieć, że komuś drugiemu się powodzi, szczególnie komuś, kto był na przykład na równym poziomie z nami, nasz kolega z podwórka, jakiś znajomy z pracy, który pracował na tym samym stanowisku, nie? Oczywiście wiecie, ja nie uogólniam, bo jednak myślę, że i tak świadomość świata, ona rośnie. Ona z biegiem lat rośnie, jesteśmy coraz bardziej świadomym gatunkiem, praktykujemy rozwój mentalny, duchowy, jedność z rzeczywistością i z otaczającym nas światem, z taką świadomością kosmiczną, planetarną. Myślę, że to idzie do przodu. O ile ta zepsuta część świata na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci nie wyniszczy planety dostatecznie, że po prostu będzie atmosfera zniszczona i nie będzie do życia, to ile to nie nastąpi, to myślę, że z biegiem kolejnych stuleci świadomość będzie naprawdę rosła ludzi i dojdziemy do naprawdę fajnego momentu w życiu, nie? W rozwoju cywilizacji, nie? Trochę czasami żałuję, że nie będzie mi dane tego dożyć. Ale nie można żyć w żałobie, tylko tak naprawdę trzeba doceniać, zatrzymać się w danym punkcie i robić to, co najlepiej potrafisz. Czyli wiecie, ja na przykład jestem gadułą, lubię nagrywać filmy, zawsze nagrywałem, odkąd miałem 20 lat, czyli 13 lat temu. Tylko wstydziłem się i wysyłałem tylko znajomym na privie. A teraz, jako że jestem trzeźwy od roku ponad, nic nie wypiłem, nic nie zapaliłem, nic nie wciągnąłem do nosa, jestem totalnie świeży, to po prostu zebrałem się w sobie na tyle, że mogę robić to, co chcę, mogę robić to, co lubię i nie zważam, nie? Czy tam jest więcej wyświetleń, czy mniej. Oczywiście, że zajrzę. Oczywiście, że zajrzę. Czy jest mi bardziej szczęśliwie, gdy widzę, że wyświetlenie jest 700, a nie 70? Tak. Czy jest mi trochę smutniej, gdy widzę, że od 3 dni nie urosła żadna subskrypcja? Tak. Bo jestem tylko człowiekiem, nie? Ale to nie może zaważyć na tym, że ja się zamknę i przestanę, nie? Z powodu na takie rzeczy. Po prostu trzeba robić, po prostu trzeba robić. I to przyjdzie z czasem. Czegokolwiek byś nie chciał, to przyjdzie z czasem. Jeżeli będziesz konsekwentny, zdyscyplinowany i zakochasz się w procesie, uświadomisz sobie, że wzrost nie wygląda tak, tylko wygląda tak. Troszkę płasko, płasko, płasko. Troszkę płasko, 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 tak? Tak wygląda wzrost w każdej dziedzinie, w każdej branży, w każdym sporcie. Nawet jest też taki przykład, słuchajcie, jeżeli interesuje Was założenie kanału na YouTubie czy cokolwiek, to naprawdę wejdźcie sobie w jakikolwiek poradnik, czy tam tips and tricks odnośnie tego, jak założyć kanał, od czego zacząć i jak to wygląda. To naprawdę większość tych materiałów będzie mówiła o tym, że wzrost na YouTubie wygląda tak, że przez pierwszy rok lub przez pierwsze 100 filmów, jeżeli wypuszczasz jeden film tygodniowo, to pierwsze 100 filmów zajmie Ci 2 lata. Więc wiesz, pierwsze 100 filmów lub nawet cały rok będziesz pod kreską, w sensie pod kreską, no. Nie będzie się na Twoim kanale nic działo, nie będziesz miał wyświetleń, nie? Ale potem, gdy ten schodek wzrostowy dojdzie do pewnego punktu, po roku czy po 2, wystrzelisz z subskrypcjami, nie? Czy zdarzają się przypadki, w których tak się nie wydarzyło? No jasne, że tak. Oczywiście, że tak, wiecie. Zasada jest taka, żeby za każdym razem spróbować coś ulepszyć troszeczkę. Każde Twoje podejście, minimalne ulepszenie czegokolwiek, nie? No także tak to wygląda, no. Tak to wygląda. Trzeba działać, no. Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy Ty performujesz pomimo złego nastroju. Wcześniej na przykład starałem się nagrywać filmy tylko jak miałem dobry nastrój, fajną energię, nie? A teraz nie. Teraz nie. Bez energii, wyssany z dopaminy. Też staję przed kamerą i nagrywam. Może jest mniejsze flow. Może się gubię.
Ale prawdziwa wolność to bycie tym, czym chcesz być, niezależnie od tego, jak się czujesz. Po prostu. No i naprawdę niezważanie na jakieś tam zewnętrzne czynniki. Jasne, tak jak już wspomniałem, jednym okiem na wyniki można spojrzeć, drugim okiem na jakąś krytykę, negatywny komentarz. Można to wziąć pod lekkie rozważanie, ale to nie może być przesądzającym czymś, co przyćmi twój blask, przyćmi twoją chęć do wyjścia przed szereg, do robienia tego, co chcesz, do spełniania twoich marzeń i dawania wartości innym ludziom na przykład, nie? Pokażę wam drugiego kota. Chodź, Liluś. Tamten kot ma parę miesięcy, a ten ma 2 latka, tak? Liluś, ale jesteś wielki, tak? No. Także słuchajcie, trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Dzięki za uwagę. Zapraszam do przeanalizowania tej planszy, która za chwilę wyskoczy na kilka sekund. Ta plansza mówi o tym, że możecie zostawić jakieś po sobie coś, nie? Like czy subskrypcję. Dla mnie brzmi to świetnie, jeżeli to zrobicie. Trzymajcie się. Pa, pa.